Witajcie w ostatnim odcinku naszej przygody na Icon of the Seas. Dziś dopływamy na Bahamy. Ostatni przystanek przed powrotem do rzeczywistości. Czekają nas jeszcze zachwycające widoki i egzotyczne miejsca do odkrycia. Zostańcie z nami, by przeżyć finał tej niezapomnianej podróży. Siemanko, witamy serdecznie w naszym ostatnim dniu rejsu. Jesteśmy aktualnie na Bahamach. Wychodzimy właśnie ze statku, który jest tutaj, tu jest inny. Jesteśmy na wyspie Coco Cay, czyli na prywatnej wyspie Royal Caribbean. Tak, kupili sobie wyspę na Karaibach. Jest to wyspa rozrywka, także pokażę Wam, jak dokładnie wygląda. No i szykuje się fajny dzień, mamy dzisiaj pierwszy dzień cudownej pogody. I ostatni dzień na statku. Pierwszy i ostatni dzień, dokładnie. Na pewno kiedyś powtórzymy ten rejs, tylko zobaczymy, jak zwiększą te rejsy, bo jak na razie ten statek pływa tylko 7-dniowe takie rejsy. Nie, no, Zobaczymy, co będzie kiedyś. Na statku mogłoby być ciężko, to plus 10 kg. Naprawdę, tak dobrego jedzenia na tym statku to nie było. No jedynie tak dobrze jeszcze gotowali, jak byliśmy na Antarktydzie. No, ale to trochę... Ale to jest co innego. Jak patrzymy na statki wycieczkowe, na których byliśmy, to ten zdecydowanie wygrywa. O, tutaj fajnie widać, bo stoją dwa tyłem. Jaka jest różnica? Z jednej strony Perfect Day, z drugiej Coco Cay. Tu jest mapka, jest pokazane, co gdzie się znajduje na wyspie. Tak naprawdę, żebyście wiedzieli, no jesteśmy na Bahamach, ale ta wyspa jest typowo rozrywkowa pod turystów, którzy tutaj przyjeżdżają sobie spędzić dzień. Wiele. Na Bahamach byłem już wcześniej, byłem na jakiejś innej wysepce. No i Bahamy naprawdę są piękne. Kolorowe domki porobione jako sklepy oczywiście, żeby kupować pamiątki. No i tutaj kolejna część wyspy. Z drugiej strony tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo tu już nie wieje. Patrzcie, jakie domki tam są. Ostatni punkt tego rejsu, czyli właśnie ta wyspa, to już jest typowo miejsce wypoczynkowe, żeby się zrelaksować na plaży. No i naprawdę mamy mega szczęście, że jest ładna pogoda. I można to zobaczyć wszystko, bo jakby była tutaj brzydka pogoda jeszcze, to już tragedia by była. Patrzcie, po wyspie jeździ taki autobusopociąg. Idziemy? No możemy pojechać w sumie. Przyjechaliśmy teraz jeszcze na South Beach. Przyjechaliśmy, no. Dużo powiedziane, właśnie byliśmy jakieś 100 metrów dalej. Ale tutaj chciałem właśnie Wam pokazać, jaki jest bar na wodzie. Domki przed chwilą widzieliście. Kolor robi się naprawdę już piękny. Jeśli ktoś tu jeszcze nie słyszał, gdzie byliśmy wcześniej i oglądał akurat tego odcinka, to byliśmy 7 dni na rejsie, na Iconie. Były Honduras, był Meksyk i teraz na sam koniec Bahamy. Ale to jest różnica wielka. No po prostu Icon to jest jak dwa te obok. Patrzcie to. Teraz chcieliśmy wejść do aquaparku i żeby wejść sobie do aquaparku $114 trzeba zapłacić za wejście. Ale $114?
No tak, to jest ile? 450 dolarów. No, To jest normalne. Wejście do aquaparku to jest normalne za 500 na zł. Bahamach? A jak w Dubaju byliśmy Nie. na tym Ale za bez 500 przesady. złotych. To po co oni nas tu przywieźli? No Jak właśnie trzeba, po to, żeby jak to wydawać trzeba pieniądze. płacić. Ale bez sens. Właśnie po to. No, ja myślałem, że tutaj będziemy mieli tak, że tu po prostu będzie można sobie wejść na to, skoro nas tu przywożą, skoro jest tu już wyspa. A to nie. To trzeba płacić. Teraz zobaczymy jak z leżakami, czy za leżaki też nie trzeba przypadkiem płacić. Ale się pięknie teraz zrobiło. Piękny kolor wody. No, my zaraz wracamy na statek sobie zjeść obiad. W sumie jak stoimy tu, to lepiej wrócić tu niż jeść to, co tutaj podają, bo tu dają takie raczej fast food. Nie bardzo nam odpowiada jak takie pyszne jedzenie jest na statku. Tym bardziej, że mamy tu dzisiaj ostatni dzień. Ale chciałem wam tu jeszcze pokazać wodę. W ogóle będę próbował teraz gdzieś polatać dronem, zobaczymy czy się uda. Jak mam być szczery, w ogóle, że wrażenia na mnie ta wyspa nie zrobiła. To jest po prostu wielki motłoch. Tak się mówi? Nie wiem, chyba tak. Leżaków, jeden na drugim. Człowiek na człowieku po prostu. To nie takie Bahamy, jak sobie każdy z was wyobraża. Jesteśmy na Bahama, no bo jesteśmy. Ale jednak to jest już... To wygląda jak w takim, nie wiem, hotelu all inclusive. W Egipcie gdzieś leżak na leżaku po prostu i... No jest jak jest. Tak wygląda flaga Bahamów. Jakbyście nie widzieli nigdy. Patrzcie, tutaj te leżaki są nawet już tak ustawione. Praktycznie przy drodze, gdzie jeździ ten autobusik, już przejeżdżają po leżaków. No dobra, co jak co, ale kolor wody to jest tak niebieski, że po prostu... Ja pamiętam jak ostatni raz właśnie byłem na Bahamach i mówiłem, że to tak niebieskiego, tak jasnego niebieskiego odcienia wody to nie widziałem nigdzie. No i powiem wam, że się to trochę tu potwierdza. Tutaj skuterki wodne sobie można wynająć. Byłem właśnie zapytać, czy mogę sobie polatać tutaj dronem, ale pan powiedział, że na 99% nie mogę, ale żebym poszedł zapytać ochrony. Ale już wiem, jak pójdę zapytać ochrony, to wiem co będzie. Na pewno mi nie pozwolą. Oczywiście, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że coś narzekam, że jestem na Bahamach i są leżaki, no bo to jest normalne. No ale jednak wiecie, tu są tysiące leżaków. Tak właśnie rozmawialiśmy, że czy nie lepiej by było po prostu, że jak ktoś chce, przychodzi, bierze, rozkłada sobie, a nie, że jest jakieś 60% za dużo rozstawionych. No i trochę to wygląda niefajnie, no nie ma co ukrywać. Bo jesteście w tak rajskim miejscu, a wszędzie oglądacie tylko leżaki dookoła. Ten rejs to nam tak szybko minął. Wiecie, nie dość, że się spóźniliśmy, to jeszcze tylko 5 dni. To nawet nie wiem kiedy to minęło. Jutro o 5 rano musimy schodzić ze statku. W ogóle to jest takie porąbane, że musimy o 5 rano schodzić. A tylko dlatego, że nie wsiedliśmy w Miami. I 5 muszą nas zabrać gdzieś i zarejestrować gdzieś na, nie wiem, w jakimś biurze, nie wiem, pewnie jakiś, nie wiem, bez sensu. Totalnie bez sensu, ale powiedzieli, że 5:15 mamy stać w miejscu zbiórki. Szok, że jedziecie na tak drogie wakacje i ktoś wam każe wstawać przed 5, żeby już stać z plecakiem i wychodzić ze statku o 5:15. Czy to nie jest trochę głupie? No jest, no nie ma co ukrywać. No ale trudno, no my popełniliśmy błąd, spóźniliśmy się, to teraz za niego płacimy. Już zapłaciliśmy to, że byliśmy 1,5 dnia mniej na statku, a teraz jest zapłata numer 2. No ale cóż, w Miami zostajemy do 17 później, także mamy jeszcze pół dnia, no i 17 mamy lot. No tu jest fajny widok też, jak się wychodzi. Biały piasek, palmy i stoją te dwa kolosy.
Zastanawiam się, kiedy będzie kolejna okazja, żeby się przepłynąć na jakiś rejs. No ale fajnie było następny raz na przykład z ekipą też jakąś być. To była zabawa. Wiadomo, dwóch też jest spoko, ale z ekipą zawsze fajnie. Polatać mi się nie udało, niestety no nie pozwolili, ale wiedziałem, że mogą nie pozwolić, bo to prywatna wyspa. Ale powiem wam, że przy wejściu w ogóle nic nie powiedzieli, że mam drona. Dziwne, na każdym statku trzeba było zostawać w depozycie. A tu? Albo nie popatrzył gościu, albo po prostu wyrąbana. Może tak być. Ale jestem głodny, trzeba coś zjeść. A za tymi obiadami tutaj to będę tęsknił i to bardzo. Normalnie kuchnia 5 gwiazdek. Nie powiem gwiazdka Michelin, bo nie wiem na jakiej podstawie się je przyznaję, ale przepyszne. Ale to nic, pociesza nas to, że przez 4 następne kraje, w których teraz będziemy, będzie pyszne jedzenie. I to naprawdę takie pyszne. A w jednym nasze ulubione. A zostało jeszcze 1,5 godzinki do tego, jak mieliśmy wracać na statek. Także stwierdziłem, że już zostaję tutaj, nie wychodzę na wysepkę tam, bo w sumie nie ma po co. Idę do Starbucksa na kawkę. Troszkę trzeba pokupować bilety, które potrzebujemy na najbliższe dni, ponieważ będziemy się bardzo dużo przemieszczać, bardzo intensywnie. Praktycznie codziennie lub co drugi dzień będziemy w innym mieście, ale plan jest przygotowany po prostu idealny. Teraz tylko, żeby wszystkie bilety spasowały i żebyśmy się gdzieś przypadkiem nie spóźnili. Ostatnio ktoś się mnie zapytał, czy odwiedziłem już wszystkie te takie najpiękniejsze miejsca, tak wiecie, jak jakieś Malediwy, Bahamy, Karaiby, Hawaje i tak dalej. To tak naprawdę z miejsc, które jeszcze jak bardzo mi się marzy, żeby zobaczyć, jest jeszcze Polinezja Francuska, a dokładnie Bora Bora, gdzie jeszcze nie byłem. No i Hawaje, no ale na Hawajach będziemy w przyszłym roku. Hawaje będą w przyszłym roku, ponieważ planujemy naszą podróż po Stanach Zjednoczonych kamperem przez około 3 miesiące. Także wtedy też będzie czas na to, żeby polecieć na Hawaje. Możecie zobaczyć, jak tu pięknie wygląda. No, ale ta wyspa jakoś nie skradła mojego serca ani trochę. Kierunki zmieniamy teraz na nieco zimniejsze, także jeszcze końcówkę dnia korzystam ze słoneczka, żeby się trochę jeszcze wygrzać. No bo następny raz taka temperatura to pewnie będzie dopiero za jakieś 2 tygodnie. No mniej więcej tak. Wcześniej raczej już tylko zimno. No, ja idę się tutaj położyć na leżaczki i sobie patrzeć na tę piękną wysepkę. Pływamy i kończymy nasz rejs. Niestety. Szkoda, że nie mamy jeszcze z jakichś 2 tygodni. Nie, ale tydzień by się przydał. No, tydzień to było rozsądnie, no. 7 dni, a w sumie dla nas 5. No, jeszcze schodzimy jutro o 5:15. Trochę za szybko, zdecydowanie za szybko. Ale mnie opaliło, ty. Teraz akurat przez kolejne 2 miesiące, 2 tygodnie będę chodził w bluzie, w długich spodniach. Nawet nie będzie widać mojej opaliny karaibskiej. Niestety. A niestety, bo będą fajne kierunki. Zaczynamy naszą ostatnią kolację na bufecie. Bo później jeszcze mamy oficjalną kolację, bo my tu z Alą mamy naszą rocznicę. Także później wam jeszcze pokażę, ale chcę wam jeszcze to pokazać, co tu jest. Patrzcie, steki, łosoś, obok wieprzowina, dalej kurczak, dalej homar. No homary to są pierwszy raz. Później nam jeszcze dalej coś jest.
powiem wam, że dzisiaj mocno poszli z tym menu, które tu jest. Kochani, oto balerina. Kreacja rocznicowa. Mamy dzisiaj 3 lata razem, a 2 lata po zaręczynach. Znaczy nie dosłownie dzisiaj, ale Prawie długo. dzisiaj. To 2 tygodnie, Nie ale wiem, dziś. jak z nim wytrzymałam. Ale ten rejs właśnie był moim prezentem na zaręczyny. Na rocznicę w sumie. Ja właśnie. ogólnie miałem z nią zerwać i sobie wziąć inną dupeczkę na rejs, ale stwierdziłem, A niech sobie jedziemy. jest już, Ma sukienkę. jest już, to ją wezmę. Gdzie będę szukał kolejny? Idziemy właśnie do teatru. Taka przecinka tędy, przez kasyno. Bo właśnie jesteśmy dzisiaj zapisani na Czarnoksiężnika z krainy Ost. Na tym statku, nie wiem czy widzieliście wczorajszy odcinek, 40 różnych restauracji i barów. Dodatkowo macie lodowisko, teatry, jakieś miejsca imprezowe. No nie da się tu nudzić, nie da się po prostu. A ktoś się nudzi, to jest po prostu nudnym człowiekiem. Zaraz zaczynamy, zaraz zobaczymy co tu będzie. Alicja mówi, że to jest fajne przedstawienie, takie dość znane. Ale zaraz się okaże. Patrzcie, jaki duży teatr. No, dużo miejsc jest jeszcze. Henry, can't you do something? I'm doing something right now, buddy, so just keep out of our hair. All right. Who was the genius suggested we move the wagon before the wheel was on? Sugar on! See, Hickory, you know what Miss Gulch did to Toto? I swear. Well, how would it be if she keeps him tied up? He's really gentle. With gentle folk, that is. I trzeba się znowu pakować. Jutro trzeba zrobić w ogóle pranie. Nie jutro, pojutrze, jak już dolecimy do pewnego miejsca, które będzie dla was bardzo dużą niespodzianką i powiem wam, że będziecie naprawdę mocno zaskoczeni. Z racji tego, że zostało 7 godzin snu, jestem wojownika, żeby spać tym pełnym snem, żeby wstać przed 5 wyspanym. Jo, 5:15, a my już czekamy z numerkiem. Muszą nas przyjąć do Stanów Zjednoczonych, moi kochani. Ale pamiętajcie, że nie tylko my jesteśmy, tacy jacy jesteśmy, nie będę brzydko mówił, jest nas więcej. No i schodzimy ze statku. Kolejna niesamowita przygoda zakończona. A wiesz jak to jest z tymi przygodami? Że jak jedna się kończy, kolejna się zaczyna. Niestety misja z autem się nie udała, ze względu na to, że nie mamy karty kredytowej. I to jeszcze nie jest ten duży problem, bo nie można było dać debetową, ale powiedzieli, że biorą $500 z karty. A ja nie lubię ryzykować $500 przez to, że mi wymyślą, że coś gdzieś było ryśnięte albo coś mi nie oddadzą, bo już miałem parę takich sytuacji. Także zanosimy plecaki do lokerów na lotnisku. O, mam najbardziej głośne buty na świecie. I zobaczymy, jakiś autobus może się nam uda złapać do miasta. Mamy w sumie czekania 9 godzin, czy 10? 9. 17 mamy. No to 9 godzin jeszcze. To kupa czasu. A jesteśmy w Miami, więc warto pojechać na miasto. Hey highway, what do you say? No jednak zdecydowaliśmy, że nie wychodzimy z lotniska, tylko sobie tutaj zostaniemy, porobić to, co mamy porobić przed kolejną podróżą i zaplanować coś tam jeszcze dokładniej. I trzeba pouczyć się o miejscach, do których jedziemy, żeby były ciekawe odcinki, żebyście dużo ciekawych informacji się dowiedzieli. No, idziemy na nasz pierwszy lot. Jednak mamy 3,5 godziny lotu. Lecimy najpierw do San Francisco.
Ale jak bardzo się cieszę, że zmieniamy kontynent. Cieszę się, bo lecimy do fajnego miejsca. Ale zimnego. Zimnego. I pierwszy odcinek będzie z miejsca, którego się nikt z Was nie spodziewa. W ogóle wydaje mi się, że 3 krajów się nikt nie spodziewa, po pierwsze, których będziemy, a nawet 4. Ale to pierwsze będzie bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. No, będziecie zaskoczeni. Będzie odcinek z miejsca, które jest... Dobra, nie mogę za dużo powiedzieć, bo to będzie za łatwe, jak Wam podpowiem. Ale będzie ciekawe. Wiecie co? Jednak lecimy 6 godzin do San Francisco. Wow. Startujemy z Miami do San Francisco. A gdzie później? Zobaczycie w kolejnym odcinku. No i po 6 godzinach i cofnięciu czasu o 3 godziny jesteśmy w San Francisco. Jest zimno. Się nie dziwię, że ci ludzie tacy ubrani wszyscy, tylko my jesteśmy na krótko. Znaczy w sumie tylko ja. Dobra, koniec tego odcinka i koniec, no w sumie ostatniego odcinka z rejsu. I jak na razie z tamtej części świata. Lecimy zupełnie gdzie indziej. Trzeba było coś zmienić. Też taki powiew świeżości przyda Wam się na pewno na kanale. Mamy przygotowane bardzo ciekawe tematy kolejnych odcinków. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, wciśnijcie przycisk subskrypcja. Wciśnijcie łapkę do góry i napiszcie komentarz. Dajcie znać, jak oceniacie cały ten rejs. Jak w ogóle podobał Wam się statek. Tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.